Jaka dobra kawa. Kenijska dzisiaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Q&A. Pytania jak zawsze pochodzą z Facebooka, więc jeśli chcecie w następnych odcinkach zadać pytanie, zapraszam na Facebooka, Krzysztof Gonciarz. Czy spotkałeś już jakiegoś japońskiego dresa, który chciałby cię bić? Jeśli tak, to jak się zachowałeś? Nie. Myślę, że na bazie paru lat mieszkania w takiej dzielnicy rozrywkowo-nocnej w Tokio mogę bezpiecznie stwierdzić, że takie sytuacje chyba się w Japonii nie zdarzają po prostu. A jeśli się zdarzają, to bardzo, bardzo rzadko i trzeba się o nie prosić, a ja raczej się nie proszę o to, żeby ktoś mi dał w mordę. Społeczność wykopu na pewno się z tym faktem nie zgodzi. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś tam coś do ciebie krzyknie na przykład z niesympatyczną intonacją. Czasem też pijani ludzie jakieś tak zaczepki do ciebie stosują, ale to są takie niewinne rzeczy, takie na zasadzie pijany Japończyk poczuje się takim kozakiem. Ostatnio mieliśmy taką sytuację z Kasią parę dni dosłownie temu. Idziemy sobie po ulicy, idzie grupa pijanych Japończyków i jeden z nich do nas tak zrobił jakieś fiu fiu. Tak na niego popatrzyliśmy, tam cała grupa w ogóle w brecht, że ale koleś zrobił. Tak no. Generalnie jak przyjedziecie do Japonii, to nie bójcie się chyba. Nagrywasz w Japonii ładnych parę lat. Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że podczas nagrywania vloga innego materiału podeszła do ciebie osoba i poprosiła, abyś wymazał jej twarz lub nie publikował kawałka materiału, w którym się pojawia? Nie, nigdy nie było takiej sytuacji. Ja staram się kręcić w taki sposób, żeby jakoś w miarę rozsądnie balansować na granicy prywatności ludzi. Generalnie nie wchodzę nikomu, jak ktoś coś robi takiego, że widać, że chciałby mieć spokój, to raczej ludzi nie kręcę w takich sytuacjach. Czasem jak mam dłuższy obiektyw, to oczywiście kręcę takie kadry, w których jakoś tam wyciągam ludzi z kontekstu ulicy. Natomiast staram się to robić z jakimś zdrowym rozsądkiem i dobrym smakiem. To jest kwestia, z którą się mierzy, obecnie mierzy się z tym vlogosfera, jakieś tam filmy dokumentalne z tym się mierzą. Dawniej fotografia uliczna z tym się mierzyła na zasadzie jak fotografować ludzi, jak pytać o zgodę, czy pytać o zgodę, na ile możesz jako obserwator zaburzyć rzeczywistość, bo pytając o to, czy możesz kogoś nagrać, tak naprawdę zaburza rzeczywistość, którą twoją rolą jest udokumentować, więc to jest jakby kwestia bardziej taka głęboka. Generalnie staram się być okej i wierzę, że moja intuicja jest w porządku, nikt nigdy nie miał z tym żadnego problemu. W jakich kwestiach Polska jest nowocześniejsza, bardziej rozwinięta niż Japonia? Bankowość elektroniczna, internet nie pod względem prędkości, bo w Japonii jest szybszy, ale pod względem tego, jak internet przenika u nas rzeczywistość i codzienność i jak ludzie uczą się dość szybko, tak się adaptują do nowych technologii i takie niuanse z internetu szybko przechodzą do naszej codzienności. W Japonii na przykład dużo firm cały czas używa faksu, telefonów stacjonarnych. Japonia jest tak naprawdę takim wolno rozwijającym się krajem, który po prostu kilkadziesiąt lat temu wykonał ogromny krok naprzód. I ten krok naprzód w dzisiejszym rozumieniu Japonii jest taki niekonsekwentny, bo z jednej strony masz rzeczy, które są bardzo futurystyczne, roboty, nie? A z drugiej strony masz coś, co nawet w Polsce byłoby trochę nie dzisiejsze. Na przykład płatności zbliżeniowych w ogóle tutaj chyba w ogóle nie ma. Nigdy nie widziałem płacenia zbliżeniowo. Używanie kart kredytowych w wielu sklepach czy restauracjach jest po prostu niemożliwe. I to nawet nie chodzi mi o to, że nie przyjmują tam polskiej karty czy amerykańskiej, tylko po prostu nie ma możliwości płacenia kartą. Jak jest w Japonii z wegetarianizmem? Czy da się coś sensownego zjeść? Czy ludzie robią wielkie oczy na pytanie o opcję bez mięsa? To jest może stereotyp, ale raczej Japończycy niezbyt kminią wegetarianizm. To się trochę zmienia, bo to jest coś, co parę lat temu mówiłem bez zająknięcia się. Dziś mogę się zająknąć nad tym, bo pojawia się coraz więcej wegetariańskich, wegańskich opcji jedzeniowych. Generalnie mięso jest bardzo zakorzenione w japońskiej kuchni i Japończycy mają swoje takie jakby podejście do diety bardzo inne od naszego. Znaczy w Japonii nie ma takiego, inaczej się patrzy w ogóle na składniki odżywcze, tak mi się wydaje. Cały czas nie powiedziałbym, że jest łatwo. Trzeba tak naprawdę gotować samemu, a to jest ważne z tego względu, że Japonia jednak ma taką kulturę jedzeniową bardzo nastawioną na jedzenie na mieście. Są
idziesz na lunch zawsze z pracy i tak dalej. Weganie mają jeszcze gorzej. Wszyscy moi znajomi weganie, którzy byli w Japonii przez dłuższy czas, musieli przejść na wegetarianizm. Nie byli w stanie po prostu swojej diety tutaj utrzymać. Więc każdy, kto przyjeżdża do Japonii z takimi uwarunkowaniami dietetycznymi, zazwyczaj w pewnym momencie musi trochę zluzować. Ja sam miałem taki przypadek, kiedyś nie jadłem mięsa przez tydzień, jako taki po prostu, żeby sobie zobaczyć, jak to jest. Zapytałem w restauracji, która sałatka jest bez mięsa, bo tylko po japońsku były te kandziami, było wszystko napisane. Ktoś powiedział, że sałatka z kurczakiem. Bo rozumiem, że wegetariańska opcja to dla niego znaczyła, że gdzie jest najwięcej warzyw, a obecność kurczaka to wiadomo, że będzie, bo kto by jadł bez mięsa? No widzicie, jakie są problemy tutaj. Jak przygotowania do nowojorskiego maratonu? Oczywiście celem zawsze jest meta, ale czy ewentualne niedotarcie do niej będziesz traktować w kategoriach porażek, czy kolejnego ciekawego doświadczenia w twoim życiu? Nie wiem, no nie chcę zapeszać. Wydaje mi się, że powinno się udać skończyć ten maraton. To jest bardziej kwestia z jakim czasem, no bo to skończyć maraton, wydaje mi się, że jeśli nie wydarzy się jakiś nieszczęśliwy wypadek czy coś takiego, że skończyć na zasadzie z dowolnym czasem, to bardzo wiele ludzi byłoby tak naprawdę w stanie, bo 40 km jak tam przemarszujesz kawałek, to jakby to da się zrobić, nie? Mnie chodzi o to, żeby mieć tę świadomość, że przebiegłem maraton, że przebiegłem z niezłym tempem. Oczywiście dla każdego niezłe tempo jest inne. Ja o swoich celach czasowych nie chcę jeszcze mówić, bo jeszcze one się kształtują. Razem z Mateuszem widzimy, jak moja forma się zmienia, rozwija i na co tak naprawdę jestem w stanie sobie pozwolić za te parę miesięcy. W każdym razie przygotowania idą, myślę, że dość dobrze. No, odkąd przyjechałem do Japonii, w zasadzie przekroczyłem swoją najwyższą formę z zeszłego roku już, jeśli chodzi o bieganie długodystansowe, bo zacząłem już biegi ponad 20-kilometrowe robić regularnie, a w zeszłym roku 15 km to było najwięcej, co byłem w stanie zrobić. Jestem dobrej myśli, no oczywiście w treningu trzeba mieć pokorę, ale dobrze to wszystko idzie. Straciłem 6 kg wagi na przykład, odkąd przyjechałem tutaj i zacząłem trenować, a moim celem jest zrzucić jeszcze z 5, więc no jesteśmy gdzieś w połowie przygotowań. Czy to, że twoje codzienne życie ogląda tylu ludzi, wpłynął na twój sposób bycia, na to, jak się na co dzień zachowujesz, czy może pozostałeś taki jak wcześniej? To jest coś, co często powtarzam. Vlogowanie jest fajną okazją do zobaczenia własnego życia z perspektywy trzeciej osoby, co pozwala ci to życie troszkę usprawnić. Znaczy po prostu widzisz te straty czasu, których się dopuszczasz, widzisz, co jest tak naprawdę, co robisz źle. Więc vlogowanie jest bardzo fajną formą takiej autoterapii i nauki życia w sposób, z którego bardziej byłbyś zadowolony, który bardziej jest warty przeżywania. Vlogi pojawiają się z coraz częstszymi przerwami. Wynika to raczej z twojego nie chce mi się dzisiaj kręcić vloga, czy może uważasz, że dany dzień nie będzie na tyle ciekawy? Raczej to drugie. Oczywiście zdarzają się dni, kiedy mi się nie chce i uznaję, że bez sensu się zmuszać, ale to jest raczej rzadkie. Teraz bardziej, ostatnich parę miesięcy siedzę w Tokio i jako, że mam dużo pracy biurowej, to jak najrzadziej chcę robić takie vlogi na zasadzie idę do pracy, jestem w pracy, wracam z pracy, idę biegać, koniec, nie? Więc to jest kwestia, żeby w każdym vlogu było coś ciekawego, przynajmniej jeśli nie, że robię coś ciekawego, to żebym coś ciekawego powiedział. Natomiast też nie zawsze albo mam pomysł, albo po prostu nie chcę robić na pół gwizdka jednego z takich swoich pomysłów, które chcę zrealizować, więc czasem po prostu uznaję, że lepiej nie robić vloga, niż narazić się potem na komentarze na zasadzie te twoje vlogi starają się coraz nudniejsze. Ja jestem w 100% świadomy tego, jakie te odcinki są. No jeśli przez tydzień nie robię nic ciekawego, to nie jest tak, że mnie się wydaje, że to jest najbardziej ciekawy tydzień w historii vloga. Natomiast nie chcę też tego odpuszczać, bo robienie vloga, tak już się do tego przyzwyczaiłem i tak ważne jest dla mnie osobiście i też nie ukrywam, wasza oglądalność jest dla mnie ważna, że konieczne jest dla mnie znajdywanie takiego złotego środka pomiędzy to, co warto robić, a to, co wy chcecie oglądać i to, co ja jestem w stanie z siebie wyrzucić. Na pewno nie chcę też doprowadzić do sytuacji, w której zwyczajnie w świecie się znudzicie
mną. Bo też wyobrażam sobie, że jeśli ktoś chciałby oglądać wszystkie moje filmy, to w ciągu tygodnia zabiorę mu, tak łącznie z beczką, z mądrością tłumów i tak może nawet 1,5 godziny tygodniowo w niektórych tygodniach. Jeszcze jak dorzucimy do tego Uwaga Pies, to już na przykład 2 godziny tygodniowo, to jest tak jakby, jeśli chodzi o czas poświęcony, to jest tak jakbyście oglądali film pełnometrażowy mojego autorstwa każdego tygodnia, jeśli chcecie wszystko oglądać. To jest naprawdę dużo, nie? To jest jakby, nie ma co liczyć, że zbyt wiele ludzi będzie poświęcać aż tyle czasu. Więc widzicie, różne czynniki tutaj muszę uwzględniać w tej strategii. Jaki był twój pierwszy film, jaki kiedykolwiek zrobiłeś? To był taki 30-sekundowy poradnik, jak pokonać bossa w God of War 2 na PlayStation 2. Nagrałem kartą do zgrywania gameplaya z PS2 kawałek gry i nagrałem na takim mikrofonie za 15 zł swój głos na zasadzie: zanim barbarzyńca zaatakuje cię siekierą, spróbuj uskoczyć na bok. Nawet nie umiem takiego głosu teraz zrobić. Czy będzie to niegrzeczne, jeśli zobaczę cię gdzieś w Tokio i podbiję po autograf i poproszę o wspólne zdjęcie? Nie, to nie będzie niegrzeczne. Chyba, że będę biegał akurat i mnie zatrzymasz podczas biegania. To jest... Możesz pomachać wtedy, to bardzo chętnie ci odmacham, ale wolałbym się nie zatrzymywać. To najwyżej możesz biec za mną. Jak przebiegniesz ze mną 10 km do końca trasy, to załatwimy wszystko. Co będziesz robił podczas nieobecności Kasi w Japonii? Jakieś konkretne plany? Jest jeden plan, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu polecę na wycieczkę do nowego kraju, nawet w rejon świata, gdzie nigdy tak naprawdę nie byłem. Jeszcze wam nie powiem, o co chodzi, ale szykuje się, że będzie fajna, parodniowa taka miniseria na temat kompletnie innego klimatu niż cokolwiek, co pokazywałem do tej pory we vlogach. I też będzie to w klimacie podróżniczym, więc ci z was, którzy lubią takie odcinki, w których eksploruję jakąś nową część kuli ziemskiej, powinni być zadowoleni. Dzięki za uwagę, pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i do zobaczenia jutro. Papatki! I oczywiście, jak zawsze, podziękowania dla wszystkich patronów. Trzymajcie się cieplutko. Zobaczcie sobie nowy odcinek Zapytaj Beczkę na kanale The Beczka.